Dzisiaj będę chciał zająć się tym odkurzaczem, tak jak powiedziałem, również Zelmer 01A z grudnia 1972 roku. Z roku 1972 z czerwca, czyli są to praktycznie rówieśnicy. Szczerze mówiąc, to jest malutki woreczek. Zdejmujemy pokrywę silnika i mamy wyjęty ze środka silnik. Dokładnie taki sam, typ 34. Kondensator Silesia, bardzo popularny w owym czasie, KPPZ 015. Tutaj na stole mamy jeszcze raz rozłożone wszystkie te części odkurzacza. Całkiem porządnie tutaj dmucha. Włączmy teraz odkurzacz. Zobaczcie, i silnik zaczyna się bardzo przyzwoicie obracać. O, tutaj mamy dwie bardzo ładne szczotki węglowe do tego silnika typ 34, czy agregatu ssącego typ 34. Włączam, mamy przejście prądu, wyłączam, nie mamy przejścia prądu. Skan, czy link do skanu w pliku PDF z opisem tego silnika zamieszczę w opisie tego nagrania. No i co? I wkładam teraz ten silnik możliwie tak, żeby przewody znajdowały się tutaj na górze. Tutaj przez otworek wypuszczamy odgiętkę, zakładamy. Spójrzmy na rok 1968. Włączmy też teraz tego ręcznego Zelmerka 01. Cześć! W dzisiejszym nagraniu chciałbym wrócić do starych polskich odkurzaczy z zakładów Zelmer, bo mam trochę takie wrażenie, że w ostatnich tygodniach czy ostatnich miesiącach, w ostatnich odcinkach troszeczkę je zaniedbałem. Oglądaliśmy tutaj na kanale przede wszystkim stare odkurzacze Electrolux z lat 1920. Ostatnio chyba instrukcje do takich odkurzaczy i do nich na pewno będziemy jeszcze wielokrotnie wracać, bo mam do pokazania kilka bardzo ciekawych eksponatów. Oglądaliśmy tutaj też przegląd starego austriackiego żyrandola, oglądaliśmy m.in. ten autotransformator, kilka różnych fajnych, ciekawych urządzeń, no ale tak jak powiedziałem, gdzieś te odkurzacze Zelmer w ostatnich tygodniach zaginęły, ale nie martwcie się, wiem, że wiele osób właśnie na te stare polskie urządzenia, stare polskie odkurzacze Zelmera czy z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego czeka. One też będą się oczywiście tutaj pojawiały, mam jeszcze do przejrzenia całkiem dużo, a dzisiaj chciałbym poświęcić trochę uwagi w tym odcinku właśnie temu ręcznemu odkurzaczykowi Zelmer 01A, jeżeli dobrze pamiętam, tak, z grudnia 1972 roku. Jest to odkurzacz, w każdym razie typ odkurzacza, który na tym kanale powinien być już znany, bo dwa odcinki poświęcone były temu praktycznie identycznemu odkurzaczykowi. To jest również typ 01A, tyle że troszeczkę młodszy, bo ten pochodzi z maja 1973 roku. Jeszcze ma tutaj ułamaną rączkę, ale być może nawet w tym odcinku szybko tę rączkę wymienimy. Jeszcze raz dziękuję tutaj Dariuszowi z grupy kolekcjonerzy odkurzaczy za przesłanie takiej pasującej rączki do tego odkurzacza Zelmer 01. Króciutko Wam zaraz powiem o tym odkurzaczu, skąd się wziął, jak długo już u mnie jest, a później zajmiemy się jego przeglądem, zajrzymy na pewno do środka, zobaczymy czy działa, bo chyba tego jeszcze nie sprawdzałem, a w każdym razie na pewno nie było o tym jeszcze odcinka na kanale. Tak jak już wspomniałem, ten model odkurzacza Zelmer 01A już tutaj na kanale oglądaliśmy. Pamiętam, że jeden odcinek był poświęcony demontażowi tego odkurzacza i jego czyszczeniu, bo on był naprawdę bardzo brudny. Dostałem go tutaj w mojej okolicy z takiego lokalnego ogłoszenia. Ktoś po prostu taki odkurzaczyk oddawał. Wyraźnie służył on jako odkurzacz warsztatowy, między innymi worek miał pełen starych, zardzewiałych gwoździ, no i ma tutaj wyraźne uszkodzenia tego lakieru na obudowie, pęknięta rączka. Tak jak powiedziałem, być może później jeszcze, jeżeli zostanie czas, wymienimy tę rączkę w tym odcinku, a jak nie, to zrobię o tym króciutkie, oddzielne nagranie. Ten odkurzaczek na razie odstawiam, ale linki do nagrań o nim znajdziecie oczywiście na końcu tego odcinka. Natomiast dzisiaj będę chciał zająć się tym odkurzaczem, tak jak powiedziałem, również Zelmer 01A z grudnia 1972
roku. Ten odkurzaczyk jest już u mnie od dobrych kilku miesięcy. Jeszcze nie robiłem o nim odcinka na kanale, aczkolwiek on już chyba w kilku krótkich nagraniach się pojawiał. Na pewno wypożyczałem ten odkurzaczyk w maju tego roku 2024, czy nawet w kwietniu tego roku, na wystawę odkurzaczy w Olsztyńskim Muzeum Nowoczesności i wtedy też tak bardzo pobieżnie ten odkurzacz przynajmniej z wierzchu wyczyściłem. Mówię z wierzchu, ale jednak też otworzyłem worek na kurz i tu była pewna niespodzianka. Pokażę wam to może tutaj z boku, odsunę się na bok, spróbuję tutaj wyświetlić nagranie z takiego wstępnego czyszczenia tego odkurzacza, bo mimo tego, że odkurzacz z zewnątrz wyglądał bardzo ładnie i bardzo czysto, to worek miał, zobaczcie, pełen jakiegoś gipsu, to znaczy, że ktoś, tak jak często przy okazji tych starych odkurzaczy, ktoś po prostu używał go przy pracach remontowych i pewnie jakąś gładź gipsową właśnie czyścił tym odkurzaczem. Zobaczymy, czy to nie wpłynęło na silnik, wyjmiemy też silnik z tego odkurzacza, zobaczymy, czy on nie jest zapchany gipsem, bo tego jeszcze nie robiłem, tak jak powiedziałem, wyjąłem tylko worek, wytrzepałem, przygotowałem tak bardzo, bardzo pobieżnie ten odkurzacz, żeby z zewnątrz jako tako się prezentował, no i był on przez co najmniej 2 miesiące, chyba do końca maja tego roku, prezentowany właśnie w Olsztyńskim Muzeum Nowoczesności. Wydaje mi się, że nawet znajdę gdzieś kilka zdjęć, a może nawet kilka ujęć filmowych, na których ten odkurzaczyk powinien być prezentowany. Przyznaję, że nie pamiętam, czy go tam włączaliśmy, czy nie. Chyba raczej nie, ale tego nie jestem do końca pewien. Z zewnątrz ten odkurzacz prezentuje się naprawdę ładnie. Ma przede wszystkim taki piękny niebieski kolor, który bardzo lubię i mam już kilka właśnie Zelmerów w tym kolorze. Przyznaję, że zawsze jak znajdę jakiś egzemplarz odkurzacza Zelmer tak malowany, to bardzo chętnie go sobie do kolekcji biorę. Generalnie ani na pokrywie wlotu powietrza, ani tutaj na pokrywie silnika, ani tu na pokrywie rączki, na tej klamrze trzymającej pokrywę silnika, na tej klamrze od spodu nie widać tutaj żadnych pęknięć. Odkurzacz jest naprawdę w niezłym stanie, jest troszeczkę tylko porysowany, ale nie tak bardzo jak w przypadku tego zielonego odkurzaczyka, który widzieliśmy, który miał tutaj dość mocno zniszczony ten lakier na obudowie. Jest tutaj naklejka z napisem Zelmer, tutaj mamy naklejkę z napisem Predom. Jest całkiem ładnie zachowany przewód zasilający z wtyczką, z oryginalną wtyczką. Ja to wszystko, tak jak powiedziałem już wstępnie, przed wypożyczeniem tego odkurzacza do Muzeum w Olsztynie wyczyściłem. Rzućmy może okiem na tabliczkę znamionową. Ja tutaj się troszeczkę odsuwam i przeczytam wam, co jest napisane na tabliczce, a tabliczkę wyświetlę z boku. No, na górze jest logo zakładów Zelmer. Tutaj mamy typ 01A, mamy miesiąc i rok produkcji, czyli 12/72, grudzień 72 roku. Mamy tutaj częstotliwość sieci do 50 Hz, napięcie 220 V, mamy moc silnika 280 W, mamy cenę 900 zł i zgodność z polską normą z 64 roku. Jeżeli dobrze pamiętam, tak jak chyba wspomniałem już we wprowadzeniu, te odkurzacze Zelmer 01 pojawiły się, wydaje mi się, że w 1968 roku razem z odkurzaczami Zelmer 03. Pozwólcie, że postawię tutaj króciutko na stole też taki odkurzacz Zelmer 03, któremu poświęcony jest na kanale oddzielny odcinek. To jest chyba jeden z moich ulubionych typów polskich odkurzaczy Zelmer, właśnie gdzieś z przełomu lat 60. i 70. Bardzo ładnie zachowany odkurzacz, praktycznie w tym samym kolorze, w tym samym malowaniu co ten Zelmerek 01. A ten odkurzacz pochodzi, przepraszam, nie pamiętam, z roku 1972 z czerwca, czyli są to praktycznie rówieśnicy. Tu nawet mają dość podobne te tabliczki znamionowe. Wyświetlę wam je tutaj dla porównania obok siebie. Tutaj na tej tabliczce oczywiście widać typ 03 i moc silnika 400 W. Większy, silniejszy, pojemniejszy odkurzacz podłogowy i mniejszy ręczny odkurzaczyk do różnych takich zastosowań, typu jakieś prace, w których odkurzacz trzeba trzymać gdzieś w ręku, czy do sprzątania samochodu i tak dalej. Tak jak wspomniałem, nie mam instrukcji obsługi do odkurzacza Zelmer 01, może kiedyś ją znajdę. Znalazłem ostatnio gdzieś tam na aukcji taką, może tak będzie to lepiej widać, ładnie zachowaną instrukcję obsługi, oryginalną do tego odkurzacza Zelmer 03 z 1968 roku, czyli z roku, w którym te odkurzacze zadebiutowały
Bardzo króciutki opis. Mam wielką nadzieję, że kiedyś taką podobną instrukcję do tego małego odkurzaczyka uda mi się znaleźć. O historii tych odkurzaczy nie będę więcej mówił. Potem jeszcze pod koniec odcinka rzucimy sobie jak zwykle okiem do tej kroniki zakładów Zelmer, bo tam przynajmniej króciutkie wzmianki o odkurzaczu Zelmer 01 powinny się znajdować. Na razie odkładam tę literaturę, na razie odkładam również ten odkurzacz Zelmer 03. No a my zajmijmy się przede wszystkim demontażem i obejrzeniem konstrukcji tego odkurzaczyka Zelmer 01, a i później oczywiście sprawdzimy jego działanie. Najpierw wyjmę z tego odkurzacza worek na kurz. Tak jak Wam wspomniałem pierwotnie, kiedy ten odkurzacz do mnie trafił, ten worek był po prostu pełen gipsu. Tutaj jest już to wszystko w miarę wyczyszczone. Ja go nawet chyba odkurzyłem. Szczerze mówiąc, to jest malutki woreczek. Nawet nie wiem, myślę, że mniej więcej tej wielkości jak w dawnych odkurzaczach Gamma 2 z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego, także można było tym odkurzaczem na pewno fajnie sprzątać, ale dosyć często trzeba było ten worek opróżniać. Tutaj w środku możecie też zajrzeć, odkurzacz jest naprawdę w ładnym stanie. Praktycznie nie widać tutaj żadnych, poza jakimiś minimalnymi na krawędziach, nie widać tutaj żadnych śladów rdzy. No i teraz będę chciał postawić ten odkurzacz najchętniej pionowo. Zaraz sobie tutaj jakąś podstaweczkę przyniosę, żeby te klamry mi nie przeszkadzały i odkręcimy tę znajdującą się tutaj z tyłu na wylocie powietrza pokrywę silnika. Myślę, że w zupełności wystarczy taki drewniany klocek. Teraz mogę sobie ten odkurzacz ładnie postawić i teraz będę miał wygodny dostęp do tej pokrywy silnika. No i teraz po prostu odkręcam tutaj dwie śruby znajdujące się w pokrywie. Zdejmujemy pokrywę silnika. Nawet nie będę chyba... Zobaczymy. Może odczepię też ten przewód, ale może nie będzie to całkiem konieczne. Te wkręty czy śruby sobie tutaj położę z boku, żeby mi nie zginęły. No i tutaj mamy jeszcze taką plastikową osłonkę trzymającą, dociskającą silnik. Tutaj mamy przewód przyłączeniowy, który łączy się z dwoma przewodami. Jeden z nich idzie już bezpośrednio do silnika, jeden jeszcze idzie do włącznika w rączce. Odkręćmy teraz te 4 śruby znajdujące się tutaj. OK. Teraz myślę, że będę w stanie podnieść tę pokrywę dociskającą silnik. Prawdę mówiąc, to chyba wolałbym też odkręcić tutaj te przewody, żeby mieć po prostu wygodniejszy dostęp. Ale możemy to też wszystko w ten sposób odchylić i widać tutaj już znajdujący się w środku silnik. Zaraz przyniosę też mój warsztatowy odkurzacz i spróbujemy to po prostu wszystko wyczyścić. Ja jednak odkręcę tutaj też tę kostkę, bo jak to będzie wszystko połączone przewodami, to trudno będzie ten silnik wyjąć z odkurzacza. Wykręćmy najpierw całą tę kostkę przyłączeniową. Teraz możemy tutaj odkręcić te śrubki trzymające przewody i wyjmijmy po prostu te przewody z kostki. Muszę jeszcze troszkę poluzować. Wyszedł. Dobra. Tutaj jedna ze śrubek z kostki mi wypadła, od razu ją wkręcę, żeby ona nie zginęła. Za bardzo ją aż wykręciłem. Dobra. Te przewody tu przekładam przez ten otworek. Całą tę część z przewodem zasilającym podłączonym do kostki możemy sobie odłożyć. Tutaj też uwaga, żeby te 4 śruby nie wypadły. To odkładam, a tutaj mamy już całe to wnętrze komory silnikowej z silnikiem, który zaraz wyjmiemy. Tutaj jest jeszcze taka guma dociskająca silnik.
O, wyjąłem. I mamy wyjęty ze środka silnik, dokładnie taki sam, typ 34, jaki wyjęliśmy z tego, z poprzedniego, oglądanego w poprzednich odcinkach odkurzaczyka Zelmer 01A. Patrzę, czy jest tutaj gdzieś data produkcji. 12/72, czyli dokładnie ten sam miesiąc i ten sam rok produkcji, który widnieje również na tabliczce znamionowej odkurzacza. Pokażę Wam jeszcze później zbliżenia, fotografię tego silnika w zbliżeniu. Tutaj jest napis Zelmer, tutaj jest numer 1272, czyli data produkcji, tutaj jest napięcie 220 V, no i tutaj jest tabliczka z napisem typ 34. Tutaj jest jeszcze z przodu stempel kontroli technicznej. Wirnik się obraca leciutko, to już jest dobry znak. Zaraz sobie sprawdzimy stan, w jakim są szczotki. No i tutaj, tak jak powiedziałem, mamy jeden przewód, który od kostki i od przewodu przyłączeniowego szedł bezpośrednio już do kondensatora i potem do uzwojeń silnika. Tutaj mamy drugi przewód, który idzie do włącznika w rączce. Tutaj mamy przewód, który wychodzi z włącznika i idzie też do kondensatora i do uzwojeń silnika. Kondensator Silesia, bardzo popularny w owym czasie, KPPZ 015 z 1972 roku, z października, 1072, czyli oryginalny. Wychodzę z założenia, że jest to oryginalny kondensator, który od początku się tutaj w tym odkurzaczu znajdował. Najwyraźniej nikt tutaj niczego nie wymieniał. Tutaj widzę, że w tym jest tutaj takie, nie wiem, takie kółeczko na górze silnika, które wchodzi w tę mocującą go gumę i tutaj po prostu widzę, że brakuje jednej śrubki. Ona się trochę rusza, a druga śrubka, mam wrażenie, że jest dość mocno poluzowana. Zobaczymy, czy ona tu gdzieś nie wpadła do środka. Jeżeli jej brakuje, to ją po prostu dokręcę. Może nie jest to jakiś bardzo ważny element, no ale jednak lepiej, żeby to wszystko było tutaj na miejscu. Przyznaję, że nawet nie jest ten silnik jakoś strasznie zakurzony. Sądząc po tym gipsie, który znalazłem pierwotnie czyszcząc ten odkurzacz w worku na kurz, sądziłem, że cały ten silnik będzie też zapchany gipsem, ale nie, nawet tutaj tego za bardzo nie widać. Przyniesiemy odkurzacz, odkurzymy i przedmuchamy też troszkę ten silniczek. Oczywiście spróbujemy go też zaraz uruchomić. Tutaj na stole mamy rozłożone wszystkie te części odkurzacza, czyli mamy pokrywę worka na kurz, mamy worek na kurz, tutaj dwie śruby, tutaj mamy gumę mocującą jeszcze silnik w obudowie, tutaj mamy cały korpus tego odkurzacza. Przepraszam, nie wyjąłem tutaj jeszcze papieru preszpanowego, którym ten odkurzacz jest wyłożony i prawdę mówiąc nie wyjmę go, bo widzę, że tutaj musiałbym przeciąć ten przewód idący do włącznika, także ja po prostu go troszeczkę tutaj odwinę, odkurzę wtedy całe to wnętrze, ale papier będzie musiał zostać w środku, chyba że musiałbym albo ten papier przeciąć, albo tak jak powiedziałem, jeden z tych przewodów, inaczej go po prostu stąd nie wyjmę. Aha, no i zapomniałem jeszcze wyjąć, tutaj jest jeszcze taka guma na końcu, która też trzyma ten silnik w obudowie, także teraz już mamy prawie wszystkie elementy wyjęte. Tutaj jest trochę kurzu, jakiegoś piasku w środku, ale to nie jest ten gips, którego tak bardzo się bałem i który często uszkadza, zapycha na fest silniki od odkurzaczy. To jest jakiś zwykły kurz, papier, mam wrażenie, że chyba też jakieś drzewne trociny. Zaraz to wszystko odkurzymy. No mamy tutaj też, tak jak powiedziałem, silniczek typ 34. Chyba, poprawcie mnie jeżeli się mylę, chyba pierwszy agregat ssący do odkurzaczy produkowany w zakładach Zelmer w Rzeszowie. Z tego co wiem, to nawet w pierwszych egzemplarzach tych odkurzaczy Zelmer 01 z 68-69 roku znajdowały się jeszcze takie malutkie silniki importowane z NRD, z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, chociaż w sumie nie bardzo wiem dlaczego, bo w tym czasie jak najbardziej i nawet wcześniej, bo już od praktycznie początku lat 60. były dostępne malutkie silniki do odkurzaczy produkowane na przykład w zakładach w Brzegu. Tutaj mam też na stole przewód, mam pokrywę silnika i mam tę taką wewnętrzną pokrywę z kostką przyłączeniową, która dociska ten silnik do korpusu odkurzacza. To jest właściwie wszystko. Teraz przyniosę odkurzacz, wyczyścimy tutaj jeszcze wnętrze, wyczyścimy trochę odkurzaczem ten silnik, sprawdzimy szczotki i sprawdzimy działanie silnika.
w sumie to pomyślałem sobie, że po co mam przynosić jakiś odkurzacz warsztatowy, skoro mamy już tutaj i tak w warsztacie tego Zelmera 03. Wykorzystajmy go do wyczyszczenia jego mniejszego kuzyna. Podłączę ten odkurzacz do listwy zasilającej. O, nawet był włączony. Dobra, mam tutaj taką ssawkę z włosiem, włączam odkurzacz. Tutaj, przepraszam, najpierw wysypię te śrubki, które tutaj zostały, bo nie chcę ich wciągnąć do środka. Ok, zawsze lepiej jednak takie śrubki od razu gdzieś odłożyć. Mam 4, mam podkładki do nich. Tak, to jest śrubka od kostki. Dobra. Tu jeszcze jedna, ok. Dobra. No i teraz mogę spokojnie już też ten element odkurzyć. Ok, myślę, że wystarczy tego odkurzania. Przełóżmy jeszcze wąż tutaj na drugą stronę. Będziemy teraz mieć odkurzacz jako dmuchawę i jeszcze możemy zwłaszcza ten silnik troszeczkę przedmuchać. No, całkiem porządnie tutaj dmucha. O, przepraszam, tutaj nawiasem mówiąc ze środka wypadła mi też ta jedna śrubka, która powinna się tutaj znajdować. Jeszcze tylko, czy ona ma podkładkę? Tak, ma jakąś malutką podkładkę. Zaraz jeszcze znajdę do niej jakąś podkładeczkę tylko. Dobra, myślę, że to wystarczy. Naprawdę już tutaj brudu za bardzo nie widzę. Znalazłem też podkładkę do tej śrubki, także zaraz ją wkręcimy. Czasem takie przedmuchanie urządzeń nawet jest skuteczniejsze niż ich odkurzanie. Dobra, myślę, że mogę już tego Zelmera 03 odłożyć. Bardzo ładnie się spisuje zarówno w roli odkurzacza, jak i dmuchawy. Skoro znaleźliśmy tutaj tę śrubkę, która wypadła z korpusu silnika, to wkręćmy ją może od razu. Ok, tę drugą też troszkę mocniej. Dobra. No to co, to teraz może proponuję, żebyśmy postawię ten silniczek na tej gumie, może w ten sposób. I proponuję, żebyśmy zrobili mały test tego silnika. Zaraz go sobie podłączymy do przewodu zasilającego przy pomocy regulatora napięcia. Tak prawdę mówiąc, to możemy nawet chyba wykorzystać ten przewód od odkurzacza, który mamy tutaj. Nie muszę brać jakiegoś oddzielnego, po prostu przykręcimy go zaraz do tej kostki, od której go odkręciliśmy. No, czyli tak, jeden przewodzik wkładam tutaj. Drugi przewodzik wkładam tutaj. Ok. Silnik mamy podłączony. Odkurzacz włączę teraz do regulatora napięcia. Zawsze przy nagraniach o odkurzaczach przypominam, żeby nie podłączać takich luzem stojących silników do napięcia 230 V, bo one mogą po prostu gdzieś odskoczyć na bok, jest to niebezpieczne. Zawsze warto sobie założyć okulary ochronne, bo z tych silników często wylatują jakieś fragmenty zbrylonego brudu i można tym oberwać w oko. Zawsze sobie warto założyć rękawiczki.
Odkurzacz tutaj wyłączam. Sprawdźmy, czy wszystko jest dobrze podłączone. Mamy silnik podłączony tutaj do przewodu zasilającego. Przewód zasilający mamy podłączony do regulatora napięcia. Na regulatorze mamy zmniejszone napięcie. Tutaj mamy regulator wpięty do listwy zasilającej. Włączę zasilanie. Na razie nic się nie dzieje. Włączmy teraz odkurzacz. Zobaczcie, i silnik zaczyna się bardzo przyzwoicie obracać. Zwiększam teraz troszeczkę napięcie. No i wraz ze wzrostem napięcia wzrastają obroty silnika, wraz ze zmniejszaniem napięcia zmniejszają się obroty silnika. Wyłączyłem odkurzacz. Włączę go jeszcze raz króciutko. Ok, wyłączam wszystko. Rozłączam tutaj przewody. Szczerze mówiąc, to czego jeszcze nie zrobiliśmy, to nie sprawdziliśmy szczotek w tym silniku, ale zaraz to zrobimy. Powinienem to, prawdę mówiąc, zrobić od razu w pierwszej kolejności przed podłączeniem tego silnika. Dobra, tutaj sprawdzam, mam wszystko odłączone. Mogę zająć się tymi szczotkami. Założę sobie rękawiczki, bo one jednak potrafią być dosyć brudne. Odchylam tutaj po prostu takie blaszki. Wyjmuję, na razie wyjąłem samą sprężynkę, nie widzę szczotki, ale zaraz ją tutaj wystukam. Jest, wyszła szczotka i przyznaję, że ona jest, no zobaczcie, naprawdę bardzo, bardzo długa. Także super można ten odkurzacz z tymi szczotkami używać, przynajmniej z jedną. Sprawdźmy, jak to wygląda przy drugiej. Uwaga, żeby ona nie wyskoczyła i nam gdzieś nie poleciała w kąt. Ups, sprężynka, szczotka. No, wychodź. Zaraz ją jakimś drucikiem wypchniemy, bo nie chcę stukać w ten korpus silnika. Strasznie jednak tu jest gorąco i się w tych gumowych rękawiczkach pocą ręce. Ok, mam jakiś taki drucik. Już prawie wyszła. Jest. O! Wreszcie. Tak samo długa szczotka jak ta. Zaraz je pokażę wam na zbliżeniu razem z tymi sprężynkami. O, tutaj mamy dwie bardzo ładne szczotki węglowe do tego silnika typ 34, czy agregatu ssącego typ 34. Na pewno je w poprzednim odcinku o tym odkurzaczu i tym silniku mierzyliśmy, ale sprawdźmy to jeszcze raz. W szerszym miejscu 6,40 tutaj mi pokazuje. W węższym miejscu no 5. 4,92, 5 mm na 6,40 tak by wychodziło, albo na 6,5, prawdę mówiąc może. O, raczej tak. 6,5 na 5. Na pewno takie szczotki można dostać, a jak nie, to troszeczkę większe i można sobie je delikatnie doszlifować. Ja je tutaj wkładam z powrotem. O, jeszcze możemy teraz na koniec sprawdzić, czy faktycznie jest tu przejście prądu pomiędzy tymi szczotkami po ich wyjęciu i włożeniu. Prawdę mówiąc, powinienem to zrobić od razu na początku. Jakoś dzisiaj wszystko robię w odwrotnej kolejności. No dobra, jest. Mamy tutaj przejście prądu. Możemy też tutaj na kostce sprawdzić. Teraz mamy, bo odkurzacz jest włączony, a wyłączmy go, widzicie, nie mamy przejścia prądu, czyli włącznik ładnie działa. Włączam, mamy przejście prądu, wyłączam, nie mamy przejścia prądu. Właściwie to od tego powinniśmy zacząć sprawdzanie tego odkurzacza, a nie od uruchamiania silnika. Dobra.
No to co, to jak to wszystko sprawdziliśmy, łożysk nie będę wyjmował, bo wydaje mi się, że ten silnik całkiem fajnie chodzi. Może przy jakiejś okazji, jak znajdę taki silnik w znacznie gorszym stanie, to wymienimy tutaj także łożyska, jeżeli będzie miał zablokowany wirnik, ale w tym przypadku wydaje mi się, że przynajmniej tak na oko nie jest to jeszcze konieczne. No i tutaj zobaczcie, odkręca się znowu ta śrubka. Teraz się tak zastanawiam, że chyba zrobiłem błąd i dałem jej tutaj zwykłą podkładkę, a powinienem dać taką, która będzie zabezpieczała przed wykręcaniem. O, może to pomoże w tej chwili. Ok. O, jest to chyba solidnie przykręcone. Fajnie. Chciałbym jeszcze raz sprawdzić, czy po tym wyjęciu i włożeniu szczotek wszystko będzie tutaj poprawnie działało. Jeszcze raz podłączyłem nasz silnik do regulatora napięcia, regulator do listwy zasilającej. Włączę teraz zasilanie. Tutaj mam zmniejszone napięcie. Włączę odkurzacz. Ok, wydaje się, że wszystko powinno całkiem ładnie chodzić. Tutaj przy okazji jeszcze, jeżeli chodzi o podłączenie tego kondensatora Silesia, to jest bardzo proste i wielokrotnie o tym w różnych nagraniach mówiliśmy. Taki kondensator ma 2 przewody z jednej strony, 3 przewody z drugiej strony. Generalnie tutaj, gdzie są 2 przewody, doprowadzane jest zasilanie. Tutaj te dłuższe przewody łączą się z przewodami idącymi do uzwojeń silnika i do szczotek, a tu na środku jest jeszcze taki króciutki przewodzik, który jest połączony z korpusem, z masą silnika. Jeszcze tutaj sprawdziłem jego dokręcenie. Ok, myślę, że jest to sprawne i że możemy ten silnik z powrotem wkładać do odkurzacza. Ok, ja ten silniczek tutaj jednak jeszcze od tej kostki odkręcę, bo muszę te przewody i tak tutaj przeprowadzić przez ten otworek. Będzie mi wygodniej ten silnik po prostu włożyć do środka, jak on jest odkręcony od przewodów. Ok, tak sobie myślę, momencik, może jeszcze coś Wam pokażę, jedną rzecz. Mam też katalog silników małej mocy z 1975 roku. Ten katalog już wielokrotnie oglądaliśmy i jeżeli dobrze pamiętam, jest tutaj także rozdział dokładnie o tych silnikach. To są rozdziały o agregatach ssących do odkurzaczy SK10, typ 20. I chyba tutaj, tak, agregat ssący typ 34 i 61. Jestem pewien, że, przepraszam, przesunę to troszeczkę. Jestem pewien, że z tego katalogu czytaliśmy już w poprzednim odcinku poświęconym właśnie temu zielonemu odkurzaczowi Zelmer 01A. Jest tutaj napisane, agregat jest przeznaczony do wytwarzania użytecznego strumienia powietrza w lekkich odkurzaczach, czyli takich jak ten. Składa się z silnika komutatorowego jednofazowego szeregowego prądu przemiennego i dwustopniowego układu ssącego. Korpus silnika jest połączony z komutatorową tarczą łożyskową. Rdzeń stojana wykonany jest z blachy elektrotechnicznej. Jest zalany w aluminiowym korpusie. Druga tarcza łożyskowa, stanowiąca jednocześnie kierownicę użytecznego strumienia powietrza, jest wykonana również ze stopu aluminium. Wirnik z uzwojeniem komutatorowym jest osadzony w łożyskach tocznych. Obwód magnetyczny silnika pochodzi z serii KB silników komutatorowych. Uchwyty szczotek są mocowane w tarczy łożyskowej. 2 jednakowe turbiny są osadzone na wale silnika, a osłona i dyfuzor na kierownicy agregatu. Silnik nie powinien być przełączany do pracy w prawym kierunku wirowania. Agregat może pracować w sposób ciągły w temperaturze otaczającego powietrza
od 5 do 25 stopni Celsjusza. To chyba dzisiaj jest na niego za gorąco, bo jest prawie 30 u mnie w warsztacie. Agregat ssący typu 34 po niewielkich zmianach konstrukcyjnych, zdjęcie z komutatorowej tarczy kołowego wspornika, czyli tego, i przemieszczenie filtru przeciwzakłóceniowego jest stosowany do odkurzacza samochodowego. Parametry agregatu nie ulegają zmianie. Agregat taki jest oznaczony jako typ 61. Tutaj jest schemat połączeń silnika z filtrem przeciwzakłóceniowym, kondensatorowo-dławikowym. Tutaj są dane techniczne: napięcie 220 V, częstotliwość 50 Hz, moc średnia pobierania 300 W, moc na wale silnika 180 W, prąd średni 1,45 A, prędkość obrotowa 22 500 obrotów na minutę, sprawność maksymalna 0,19, wydatek powietrza 1350 litrów na minutę, podciśnienie maksymalne 1100 mm słupa wody, rodzaj pracy S1, kierunek wirowania lewy, klasa izolacji silnika E, trwałość silnika 600 godzin, masa 1 kg. Tutaj są schematy silnika, tutaj również są wymiary. Aha, to są wymiary typu 61, tutaj są wymiary tego silnika agregatu ssącego typ 34. Tutaj jest zgodność z normami. Wyposażenie zasadnicze i specjalne, filtr przeciwzakłóceniowy, 5-końcówkowy kondensator. No i tutaj są producent, zakłady elektromechaniczne Predom Zelmer, ulica Hoffmanowej 19, Rzeszów. Jest podany telefon. Skan, czy link do skanu w pliku PDF z opisem tego silnika zamieszczę w opisie tego nagrania. No i teraz pozwólcie, że wezmę tę moją drewnianą podpóreczkę, postawimy sobie korpus tego odkurzacza na tej podpórce i zamontujemy z powrotem silnik. Tutaj przed zamontowaniem silnika układam ten cały papier preszpanowy. Muszę włożyć do środka tę gumę, która w ten sposób jest zamontowana i trzyma silnik tutaj od spodu. No, chyba się tam ładnie ułożyła, jednocześnie dociska tutaj też ten papier preszpanowy. No i co? I wkładam teraz ten silnik możliwie tak, żeby przewody znajdowały się tutaj na górze. Wpasowuję go tutaj w środku właśnie w tę gumę. On już sobie tutaj całkiem ładnie siedzi. Teraz tak, zakładam na niego ten gumowy element. O, tutaj akurat pasuje na tę okrągłą część. No, tutaj mam wszystko ułożone. Teraz te przewody muszę przeprowadzić przez otwór tutaj w tej plastikowej pokrywie. Raz, dwa. Wyciągam je. Tę pokrywę muszę tutaj ładnie nałożyć na ten gumowy element. OK. Myślę, że mogę ją od razu tutaj przykręcać. Do tego posłużą mi te cztery śrubki. Raz, dwa. Trzeba tylko trafić tam w te otworki z gwintem. Dobra, tutaj trafiłem, już się wkręca, tutaj jeszcze nie. O, już się wkręca. Teraz kolejny. Ten też się wkręca. I jeszcze jedna śrubka tutaj. OK. Tę pokrywę silnika mam już ładnie przymocowaną. No to teraz łączymy tutaj przewody z kostką. Ten wkładam na przykład tutaj i od razu go sobie przykręcę. Dobra, ten wkładam tutaj. Wchodzi. Troszkę muszę jeszcze chyba poluzować. O, ładnie wchodzi. Dobra, dokręcone. Sprawdzę jeszcze dokręcenie tych. Tu jest dokręcone. Teraz kostkę tutaj tak wpasowuję w to plastikowe trzymadełko.
I na koniec jeszcze taka śrubka, którą kostka jest tutaj przymocowana do obudowy. O, już się to całkiem fajnie wszystko tutaj trzyma. Teraz założymy za chwilkę pokrywę, tę zewnętrzną pokrywę silnika. Jeszcze troszeczkę ją tutaj przetarłem. Tutaj przez otworek wypuszczamy odgiętkę, zakładamy i możemy teraz dwiema śrubkami przykręcać. Raz, dwa. Trzyma się to całkiem fajnie. Zaraz możemy założyć też tutaj worek na kurz do środka. Może tak. Super. No i zakładamy też tę przednią pokrywę worka na kurz. No i generalnie ten odkurzacz Zelmer 01A z grudnia 1972 roku mamy już całkiem ładnie zmontowany. Ja go jeszcze troszeczkę z zewnątrz wytrę, aczkolwiek tak jak wam mówiłem, on był już z zewnątrz czyszczony przed wyjazdem na wystawę starych odkurzaczy w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie wiosną 2024 roku. Ok, myślę, że to wystarczy. No, rączki tutaj nie rozkręcaliśmy, bo tutaj nic nie jest popękane. Ten włącznik wydaje się działać całkiem poprawnie. Myślę, że już w tym odcinku nie będziemy wymieniać rączki w tym drugim odkurzaczyku. Zrobimy to w oddzielnym, krótkim nagraniu. Tutaj i tak już sporo rzeczy dzisiaj mogliśmy w związku z tym odkurzaczem zobaczyć. No ale to, co nam jeszcze zostało, to krótki rzut oka do kroniki zakładów Zelmer, do historii tych odkurzaczy, no i oczywiście jego wypróbowanie po zmontowaniu. Ok, jeśli chodzi o wydaną w 1986 roku jubileuszową kronikę zakładów Zelmer na 35-lecie rzeszowskiej fabryki, to w 1968 roku w tabeli nowych uruchomień czy uruchomień nowych produktów pojawia się właśnie odkurzacz Zelmer 01, czyli praktycznie 4 lata przed wyprodukowaniem tego egzemplarza z 1972 roku. Natomiast jeżeli chodzi o silnik, który znajduje się w tym odkurzaczu, agregat ssący typ 34, to pojawia się tutaj w tabelce agregat ssący do odkurzacza Zelmer 01 typ 34 w roku 1970, czyli 2 lata przed wyprodukowaniem tego odkurzacza. Tak jak wspomniałem wcześniej, w roku 68-69, być może też na początku 70 były tutaj stosowane chyba jeszcze silniki importowane z NRD. Niestety takiego starszego egzemplarza tego odkurzaczyka nie mam. Rzućmy jeszcze okiem do kalendarium, które znajduje się tutaj na końcu. Spójrzmy na rok 1968. Jest, rok 68. Utworzono samodzielny oddział wykonawstwa inwestycyjnego. Tutaj jest o zmianach w dyrekcji. Aha, no i jest wpis. Rozpoczęto produkcję miksera barowego dwuwrzecionowego, silnika do sokowirówki SKS4, odkurzacza Zelmer 01 oraz suszarki promiennikowej do suszenia rąk. Jedną z takich promiennikowych suszarek Zelmera oglądaliśmy już tutaj w oddzielnym odcinku, aczkolwiek kilka lat późniejszą, chyba z 73 roku. To jest wszystko, co o odkurzaczu Zelmer 01 właściwie znalazłem w kronice zakładów Zelmer. Tam gdzieś jest jeszcze rozdział, pamiętam, o odkurzaczu Elektor, który był produkowany chyba od 1964 roku. Jest tam napisane, że na bazie doświadczeń z produkcją tego odkurzacza powstały pod koniec lat 60. właśnie te w zupełnie nowym designie produkowane odkurzacze Zelmera, właśnie Zelmer 03 i Zelmer 01. Na koniec postawiłem jeszcze raz tutaj na moim stole warsztatowym obydwa te odkurzacze z tego samego 1972 roku, odkurzacz Zelmer 03 i ręczny odkurzaczyk Zelmer 01A. Widać tutaj bardzo wyraźnie różnicę wielkości tych urządzeń, chociaż wy macie akurat ten mniejszy odkurzaczyk na pierwszym planie, więc on może się wydawać troszeczkę większy niż jest w rzeczywistości, no ale jest to urządzenie
co najmniej o 1/3, myślę, mniejsze od tego podłogowego odkurzacza Zelmer 03, ale obydwa są naprawdę bardzo uroczymi urządzeniami i obydwa są w sumie jednak takimi, no można bez przesady powiedzieć, ikonami designu przemysłowego przełomu lat 60. i 70. To są chyba jedne z moich ulubionych odkurzaczy tego okresu, właśnie końca lat 60., początku lat 70. No i to są odkurzacze, od których rozpoczęła się cała późniejsza linia odkurzaczy Zelmer, tych właśnie w cudzysłowie kanciastych, produkowanych przez całe lata 70. i właściwie także przez całe lata 80. Ja te odkurzacze podłączyłem już tutaj do zasilania, możemy je na koniec jeszcze włączyć. Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy tutaj w tym odkurzaczu Zelmer 03 przez pomyłkę później montując go nie zamontowałem odwrotnie tego włącznika, bo widzę, że on jest w pozycji włączonej w tą stronę, tutaj jest w pozycji włączonej w tę stronę. No nie wiem, muszę to porównać z jakimiś innymi odkurzaczami. Włączmy może najpierw jeszcze raz ten odkurzacz Zelmer 03, chociaż jego już na kanale i nawet w tym odcinku oglądaliśmy, no bo posłużył do wyczyszczenia tego swojego mniejszego kuzyna. Bardzo fajnie, bardzo przyzwoicie działający odkurzacz. Włączmy też teraz tego ręcznego Zelmerka 01. Również bardzo fajnie działające urządzenie i odkurzaczek, który również mógł być wykorzystywany po włączeniu węża, po podłączeniu węża tutaj do wylotu powietrza jako dmuchawa. Myślę, że bardzo przydatne, nieduże urządzenie do małych mieszkań, ale też do takich prac, które na przykład wymagają noszenia tego odkurzacza gdzieś na drabinie, czy czyszczenia samochodu gdzieś w garażu. Odkurzaczek mógł być wykorzystywany oczywiście z tym giętkim wężem, ale można było też tutaj podłączyć do niego po prostu sztywną rurę i używać go jako takiego ręcznego odkurzacza do odkurzania podłogi. Nawiasem mówiąc, możemy to też za chwilkę wypróbować. A przyniosłem też jeszcze na koniec ten drugi odkurzaczek Zelmer 01A z 1973 roku. On mimo tej uszkodzonej rączki, której jeszcze nie wymieniłem, działał też bardzo fajnie. Czy działa nadal? Zaraz sprawdzimy. Podłączyłem go już tutaj do zasilania, no i zobaczmy. Jak widzicie, nawet taki mocno już sfatygowany odkurzacz, który w środku był w naprawdę kiepskim stanie, po wyczyszczeniu jest właściwie pełnosprawnym urządzeniem. Przyznaję, że użycia odkurzacza Zelmer 01 z taką sztywną rurą chyba na żadnym zdjęciu nie widziałem, aczkolwiek jak najbardziej jest to możliwe. Można by teraz spokojnie odkurzać jakieś blaty stołu, czy nawet na jakichś regałach. A gdyby, myślę, podłączyć tutaj jeszcze jeden fragment takiej rury, możemy to nawet zrobić, to można by takim odkurzaczem, myślę, zupełnie spokojnie też w ten sposób odkurzać podłogę, aczkolwiek tak jak już wspomniałem, chyba nie widziałem nigdzie na zdjęciach jakiejś reklamy tego sposobu korzystania z takiego odkurzacza, aczkolwiek jest to jak najbardziej możliwe. No i na koniec tego odcinka, jak zawsze, bardzo Wam dziękuję za ten wspólny przegląd kolejnego urządzenia. Na stole mam dzisiaj kilka urządzeń, ale debiutantem w tym odcinku był ten odkurzaczek Zelmer 01A z, grudnia 1972 roku. Przy okazji obejrzeliśmy sobie ten odkurzacz Zelmer 01A z 1973 roku, który już tutaj na kanale się pojawiał. Powiedziałem, że być może w tym odcinku wymienimy też w nim rączkę, za którą jeszcze raz dziękuję Dariuszowi z grupy Kolekcjonerzy Odkurzaczy, ale myślę, że dzisiaj i tak już mieliśmy sporo do zrobienia. O tej wymianie rączki zrobię jakiś oddzielny, króciutki odcinek, bo to warto jednak w szczegółach pokazać. Mam tutaj też odkurzacz Zelmer 03, również z 1972 roku, tak jak ten odkurzacz, i obydwa te odkurzacze weszły na rynek, jeżeli wierzyć zapiskom w kronice zakładów Zelmer, w 1968 roku. Bardzo się cieszę, że ten odkurzacz okazał się sprawny. Jak już wspominałem, on pojawiał się na tym kanale w nagraniach, m.in. w relacji z wystawy odkurzaczy w Olsztynie.
wiosną 2024 roku, bo tam na tę wystawę został wypożyczony, no a teraz mieliśmy wreszcie okazję, żeby go porządnie obejrzeć. No i bardzo się cieszę, że w tym odcinku mogliśmy też wrócić trochę do tych starych polskich odkurzaczy Zelmer, bo ostatnio, tak jak powiedziałem, zajmowaliśmy się głównie Electroluxami i myślę też, że do Electroluxów już w następnym odcinku wrócimy, być może do odkurzacza Electrolux 5 sprowadzonego z Francji, albo do odkurzacza Electrolux 7, który niedawno kupiłem w Austrii, a może w ogóle zajmiemy się jeszcze którymiś z tych austriackich odkurzaczy, ale Zelmery za kilka odcinków na pewno też tutaj jeszcze wrócą. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo. Kończę to nagranie, bo tutaj w warsztacie naprawdę zrobiło się już bardzo, bardzo gorąco. Dobrze, że dzisiaj nie przeglądamy jakiegoś kolejnego grzejnika, aczkolwiek grzejnikami też się zajmiemy. Dzięki jeszcze raz, cześć, do zobaczenia w następnym odcinku.